Zupełnie nie wiem, jak to się mogło stać, że przedstawiając w papuziej telewizji tak wiele gatunków ptaków, pominęliśmy jeden z najłatwiej dostępnych, najtańszych, dobrze rozmnażających się i z całą pewnością zasługujących na popularyzację jako papuga do towarzystwa. Mam na myśli śliczną australijską papuszkę, świergotkę seledynową. Te niewielkie, bogato ubarwione ptaki są jednymi z najbardziej popularnych ptaków wolierowych, ale przynajmniej w Polsce nie są jeszcze zbyt znane jako domowi pupile. Cechą odróżniającą świergotki od innych gatunków są wydawane przez nie dźwięki. I to dzięki nim zyskały one swoją nazwę w wielu językach i dzięki nim zjednały sobie sympatyków na całym świecie. Ich głos to dwutonowy, łagodny gwizd i przyjemny dla ucha świergot. Jest to w zasadzie jedyny gatunek papugi, którą możemy traktować jak ptaka śpiewającego. Niektórzy trzymają je właśnie dla tego świergotliwego śpiewu, podobnie jak kanarki. Szczególnie pięknie wybrzmiewają te trele podczas zalotów w okresie godowym. Ich głos jest przyjemny, bo niezbyt głośny. A nasila się jedynie podczas kłótni, kiedy to dochodzi do rywalizacji i bójek między osobnikami w stadzie. Trzymane w mieszkaniach nie są więc uciążliwe nawet dla mało tolerancyjnych sąsiadów. Papuszki te dobrze się rozmnażają w hodowlach i znane są z troskliwej opieki nad potomstwem. Z tego względu są często wykorzystywane jako rodzice zastępczy dla innych, nie tylko australijskich gatunków papug. Ale pomimo, iż są bardzo troskliwymi rodzicami, nawet dla przybranego potomstwa, mogą czasami być dość agresywne wobec swoich samodzielnych już młodych. Gdy tylko pisklęta opuszczą budkę lęgową i staną się samodzielne, rodzice zwykle przystępują do kolejnych lęgów. Dlatego młode muszą zostać wtedy oddzielone od rodziców. W naturze świergotki preferują otwarte przestrzenie. Unikają raczej obszarów mocno zalesionych. Odwiedzają też podmiejskie parki i ogrody. Dlatego wycinka lasów sprzyja ich rozpowszechnianiu się. Prawdopodobnie dlatego w środowisku naturalnym świergotki nie są zagrożone wyginięciem, jak wiele innych gatunków papug. Wręcz przeciwnie, ich populacja wykazuje tendencję rosnącą. Żyją w małych grupach, nie łączą się w duże stada. Prawdopodobnie wynika to z ich temperamentu. Papugi te rywalizują z innymi osobnikami swojego gatunku. Dlatego hodowcy zalecają, by pary w okresie lęgów były trzymane pojedynczo, w izolacji od innych par tego gatunku. Bowiem wobec przedstawicieli własnego gatunku i mniejszych papużek falistych mogą zachowywać się agresywnie. A tak na marginesie. Warunki w tej hodowli dalece odbiegają od obowiązujących standardów, ale świetnie ilustrują potrzebę rozdzielenia par. Natomiast wracając do samych świergotek, to charakterystyczne dla nich jest to, że mogą bezkonfliktowo przebywać w wolierach lub w dużych klatkach z innymi gatunkami papug o podobnym temperamencie i wielkości. Żyją nawet ponad 30 lat, a więc dłużej niż te najbardziej popularne papuszki faliste czy nimfy. Są dość płodne. Mogą i zwykle odbywają do 3 lęgów w ciągu roku. Dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla początkujących hodowców, jest wyraźny dymorfizm płciowy świergotek. Samce tego gatunku posiadają wyraźne czerwone upierzenie na kuprze. Stąd w wielu językach ich nazwa brzmi papuga czerwonokuprowa lub czerwonogrzbieta. Podobnie jak w przypadku innych gatunków popularnych w hodowli papug, powstało wiele odmian barwnych. Dlatego tak, jak na przykład wśród nimf, papużek falistych czy rozeli, trudno dziś spotkać osobnika o naturalnym, tak zwanym dzikim ubarwieniu. Te tutaj osobniki, samiec jest prawie o umaszczeniu dzikiego osobnika. Natomiast samica to już hybryda różnych odmian barwnych tego właśnie gatunku. Zwykle pokazujemy Państwu oswojone papugi mające bliskie relacje z ludźmi. Dziś takich nie mamy. Te w klatce obok mnie
To młode papugi, nadające się do oswojenia, ale nie ręcznie wykarmione. Wszystkie tanie papugi rzadko wykarmia się ręcznie, bo jest to dla hodowców nieopłacalne. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Prawidłowe wykarmienie nich popularnych gatunków wymaga takiego samego nakładu pracy, jak w przypadku tych większych, a więc na ogół droższych. Jednak młode świergotki łatwo się oswajają i oswojone też doskonale sprawdzają się w tej właśnie roli. Trudno więc zrozumieć, dlaczego świergotki, mimo swoich niezaprzeczalnych zalet, o których mówiłem, zdecydowanie rzadziej niż na przykład nimfy czy papuszki faliste są ptakami do towarzystwa. Należy jednak podkreślić, że planując ich wykorzystanie w charakterze domowych pupili, zawsze lepiej wybrać papugę prawidłowo ręcznie wykarmioną. Nie są dobrymi naśladowcami dźwięków i ludzkiej mowy. Niezmiernie rzadko udaje się nauczyć je powtarzania słów. Nie przychodzi im to tak naturalnie jak innym papugom. Za to, jak już Państwu mówiłem, ich śpiewu nie przebije żadna papuga. W środowisku naturalnym papugi te odżywiają się głównie nasionami traw. Nie gardzą też larwami owadów i owocami. Żerują w niewielkich grupach, częściej na ziemi niż w koronach drzew. Dlatego w języku angielskim znane są również pod nazwą grass parrots. Jeśli chcemy, by nasze papugi były w odpowiedniej kondycji, należy zadbać, by miały dostęp do bardzo zróżnicowanego pożywienia. Powinno ono składać się z dobrej mieszanki dla średnich papug australijskich, uzupełnianej owocami, warzywami, skiełkowanymi ziarnami, latem świeżymi nasionami traw, tak zwanymi mlecznymi i białkiem zwierzęcym. Hodowcy podkreślają też, że świergotkom trzeba koniecznie podawać minerały i żwirki wspomagające trawienie. Wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie zapewnić im świeżych, różnorodnych nasion, traw, które stanowią podstawę ich menu w środowisku naturalnym. Część suchych ziaren, znajdujących się w składzie podawanych im mieszanek, bez możliwości ich roztarcia przez te właśnie żwirki, nie zostaje strawionych w ich układzie pokarmowym. Zdaniem hodowców świergotki nie kąpią się tak często jak inne gatunki papug. Jednak jedna kąpiel tygodniowo, a latem nawet częściej, jest niezbędna dla właściwej pielęgnacji upierzenia. Mam nadzieję, że podane przez nas informacje przybliżyły Państwu świergotki, które, nad czym ubolewam, są u nas znacznie mniej popularne niż w innych krajach. A przecież w pełni zasługują na to, aby obok papużek falistych, nimf czy nierozłączek być bardzo atrakcyjnym wyborem nie tylko dla zaczynających swoją przygodę z papugami, ale również dla zaawansowanych hodowców i miłośników papug do towarzystwa.